Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się takim temacikiem na temat komentarzy, które gdzieś tam wpadły mi już pod różnymi filmami, ale też widziałem je i na innych kanałach. Mianowicie bardzo często ludzie piszą, oczywiście nie wszyscy, ale są takie wyjątki, którzy piszą, że przemysł mięsny specjalnie opłaca tam niektórych takich, którzy przekazują informacje, tak jak na przykład ja, żeby po prostu reklamowali mięso. To jest dość ciekawy temat, ponieważ, no powiem Wam tak, do tej pory jakoś nikt się tutaj do nas nie zgłosił, że chciał, żebyśmy mu reklamowali jego produkty mięsne czy cokolwiek innego. No cóż, jeżeli by to miał ktoś rzeczywiście naprawdę bardzo dobre produkty mięsne z takich własnych hodowli i z tego, to na pewno bym się zgodził na coś takiego, żeby to po prostu mu rozpromować. To z tym nie byłoby żadnego problemu. To już mogę powiedzieć na starcie. Jednak druga strona tego medalu wygląda troszeczkę całkiem inaczej. Ponieważ z moich własnych obserwacji, które tutaj zauważyłem, odkąd prowadzę ten kanał, to wszystko szło w miarę fajnie, dobrze, jeżeli chodzi tutaj o promowanie tego kanału i tak dalej, gdzie te filmy ładnie sobie dalej tam szły, zasięgi były w miarę dobre, subskrypcje rosły, wszystko było fajnie, dopóki mówiłem tylko i wyłącznie o weganizmie, co też wtedy oczywiście z nami całkowicie współgrało. Więc nie mieliśmy do tego żadnych zastrzeżeń. Wszystko ładnie, pięknie szło. W momencie, kiedy puściliśmy pierwsze filmy o diecie właśnie mięsnej, kiedy żona to zmieniła, tak nagle po prostu zaczynało wszystko być ucinane. To nie szło tak naraz, tylko po prostu tak stopniowo. Cyk, 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 się tak to powolutku ucinało. No wiadomo, że to nie jest jakiś tam ekostyl, to jest całkowicie pod prąd przed to wszystko, ponieważ wszystkie główne media, wszystkie promują weganizm i przejście na dietę roślinną, co nie jest wcale złe, ponieważ ja mam bardzo dużo nadal weganizmu w swoim jedzeniu i bardzo fajnie się na tym czuję, ale no nie każdy, co przykład pokazał właśnie moją żonę, która była jeszcze bardziej zagorzałą weganką niż ja. I niestety u niej to wyszło całkiem inaczej. U mnie nie było takich problemów, ja może mógłbym dalej całkowicie sobie jechać, ale tak prewencyjnie po tym, co się u niej stało, to tak jak Wam mówiłem, 1-2 razy na tydzień sobie jakieś tam mięso wprowadziłem, przeważnie jakaś wołowina, ryba i tak dalej. Ale no, jak widać, nie każdy to może. Ja postanowiłem, że nie będę dalej ryzykować i po prostu sobie zostawię tam raz na tydzień, czy 2 razy na tydzień, to wszystko zależy, że po prostu coś z tego zjem, żebym później ja czasem nie miał też jakichś problemów z tym wszystkim. Także tak to sobie po prostu to rozwinąłem. Jednak od tego czasu po prostu zauważyliśmy spadek po prostu promocji kanału. Suby zaczynają same znikać po prostu. Ja to obserwuję. Jakiś film nabije troszeczkę więcej, następnego dnia już ich znowu jest 20 mniej. A kiedy przejrzę wszystkie nowe filmy, ponieważ to można zobaczyć w statystykach, pokazuje Ci, to na filmach jest +1, +2, +3, ponieważ jeżeli ktoś na danym filmie mu się, załóżmy, bardzo nie spodobałby temat i odsubuje, to ja to widzę. To wtedy jest na minusie. Zdarzały się takie filmy, że było gdzieś tam -10, -15, no ale to jest taki standard, że komuś temat bardzo, bardzo nie smakował, to wtedy po prostu to znikało. Ale teraz one sobie znikają nie z tych filmów, tylko nie wiadomo skąd sobie znikają i tak sobie to cały czas tak ujmują, nie? W jedną stronę, także to jest taka kolebka teraz, no ale tym się akurat tam za bardzo nie przejmuję, ponieważ mam bardzo wielu widzów, którzy w ogóle nigdy w życiu subskrypcji nie mieli i cały czas też oglądają, po prostu ręcznie sprawdzają. Nie wiem, czy może nie wiedzą, jak to zasubskrybować, nie mam pojęcia, czy tak im wygodniej, czy nie chcą, także mniejsza z tym. W to już nie wnikam, ale to było pierwsze, co takiego zauważyliśmy po tym wszystkim. I teraz właśnie czemu to tak jest? No właśnie temu to tak jest, ponieważ
Weganizm jest dzisiaj eko, jest super, wszystko pięknie, wszystko fajnie i do tego się dąży na świecie. Popatrzcie, nikt nie zabronił nikomu uprawy warzyw czy czegokolwiek we własnych ogródkach. To jest nawet promowane. Jednak co zabroniono, a właściwie może nie zabroniono, ale bardzo utrudniono, to są przepisy, które na przykład hodowlę zwierząt w domu. Jakby ktoś chciał sobie sam trzymać, załóżmy, nie wiem, jakąś kozę czy cokolwiek innego, to już są procedury, które trzeba przejść. Skąd wiem? Bo jak mieliśmy konie, to mieliśmy jedną kozę. Wzięliśmy kozę po to, żeby mi wygryzła trawę, której konie nie zjadły, ponieważ koń jest taki, że on nie każdą trawę zje i zostawały takie kępki trawy, które po prostu koń nie chciał zjeść. Koza to zje. Więc wzięliśmy kozę. No i za chwilkę miałem kontrolę tam weterynaryjną. Przyjechali posprawdzać, bo koza jest. Czy tam mam papier na to, czy mam na to, czy mam na to, czy mam na to, czy mam na to. Halo, ale przecież ja z tym kozą nic nie robię. Ani jej nie rozmnażam, ani nie chcę mleka od niej. Ona ma po prostu zjeść trawę. Ale to były procedury, więc my z tej kozy zrezygnowaliśmy. Więc przyjechali tam po jakimś czasie, chyba po 2 tygodniach, bo tyle mi dali, żebym zrobił te wszystkie papiery. I przyjechali po 2 tygodniach, no gdzie jest koza? Ja mówię, już nie ma kozy, bo ja nie mam czasu, żeby po prostu biegać po tych wszystkich instancjach i załatwiać te papiery na tą jedną kozę, bo jeszcze nie zwariowałem, to już szybciej mi będzie po prostu wziąć tą kosę i iść wykosić te kępki trawy, które konie nie zjadły. No więc bardzo się zdziwili, no oczywiście oddaliśmy kozę tam, skąd ją wzięliśmy i tyle, no prosta sprawa. Ponieważ no, tych procedur było tyle, że ja nie miałem wtedy absolutnie takiego czasu, żeby biegać i to wszystko załatwiać, co oni chcieli od nas mieć na tą kozę. I tak jest ze wszystkim. Większość takich małych rolników, które tam miały jakieś swoje zwierzęta, już ich nie ma. Ponieważ są za wielkie procedury na to, tam jakieś świnki i tak dalej. Więc dąży się do tego, żeby to wszystko było w takich masowych, wiecie, farmach. I dlaczego? Bo tam to bardzo fajnie kontrolować. Tam jest bardzo fajnie skontrolować, co im się daje do jedzenia, żeby tam wszystko dostały, co muszą dostać. To już wyczytajcie w wierszach, co mam na myśli. I tak dalej, i tak dalej. I takie mięso nigdy nie będzie miało taką jakość, jak takie mięso. No, i też bardzo wiele ludzi po prostu zaczęło odzyskiwać zdrowie, właśnie jedząc na takiej diecie, jak je żona. To też jest bardzo ciekawe. No i to też właśnie nie smakuje wielu różnym biznesom. Muszę tutaj bardzo uważać, co mówię, ponieważ tutaj akurat nie śpi w tym kontroler. Także na pewno będzie ten film sprawdzał, co tutaj powiem w tym. Także po prostu pomogło to wielu ludziom. No i to się wielu ludziom po prostu nie podoba, że to tak pomogło, bo miało być wegańsko, a nie inaczej. No i teraz z jednej strony może ktoś powiedzieć, no dobra, ale jak zauważyłeś, że to nie szło, to mogłeś sobie podarować przecież robienie tych filmów i tak dalej. Tak wiele ludzi ich nie obejrzało, ponieważ to nie są filmy, gdzie miałbym tam nie wiadomo ile wyświetleń z tego i nie wiadomo co jeszcze, tylko one były bardzo mało obejrzane. Ale wiecie, jakiś problem w tym wszystkim? Pomimo, że to tutaj rzeczywiście kanał obniżyło i tak dalej, te zasięgi i wszystko, to problem jest taki, że to nie współgra ze mną, z naszym zdaniem tutaj. Ponieważ jeżeli bym nic nie powiedział, co i tak było bardzo kontrowersyjne, żeby to w ogóle powiedzieć, gdzie cały czas kanał był wegańsko budowany, a tu nagle wyskakuje wykończone mięso, no to wtedy to był szok dla wielu z was. Także to już było pierwsze takie coś, gdzie mógłbym to przemilczeć i nikomu nic nie powiedzieć, bo kto by niby mógł to odkryć, że je mięso? No nikt by tego nie odkrył z was. Więc mógłbym to przemilczeć. I tym bardziej nie musiałbym wychodzić z tym tutaj publicznie i robić filmy o tym. I tym bardziej nie musiałbym robić aż tyle filmów, że zrobiłem aż całą playlistę do tego, bo tyle ich było. To po prostu nie współgrało ze mną. Bo nie współgrało, ponieważ nie powiedziałbym wam całej prawdy wtedy. I to byłoby bardzo, bardzo nie fair dla was
jaką naszych widzów. Ponieważ wtedy bym rzeczywiście bawił się w półprawdę, a właściwie to może nawet i w kłamstwo. Bo albo bym przestał całkowicie mówić, że co je żona i tak dalej, bym mówił tylko co ja jem i bym więcej tutaj się nie wypowiadał na ten temat. Albo po prostu, trzeba by było was oszukać. A to już jest bardzo źle, jakbym miał kogoś oszukać tutaj teraz i mu powiedzieć po prostu coś, co nie jest zgodne z prawdą. To jest dla mnie bardzo, bardzo nieładne. I bardzo nie lubię, kiedy ktoś tak robi. I dlaczego miałbym sam to robić? Więc dlatego po prostu zawsze byłem tutaj szczery w tym temacie. No i za to też po prostu poniosłem pewne konsekwencje, że tak to można powiedzieć, ponieważ kanał został drastycznie wyhamowany właśnie przez to, że powiedziałem jak jest i tak dalej, ponieważ to od tego czasu po prostu zauważyliśmy, że to miało miejsce i ten film raczej też nie będzie miał zbyt dużo wyświetleń, to już wam mogę teraz powiedzieć, ponieważ tutaj to już zaraz zostanie wyłapane i on tam zostanie ładnie przyciśnięty, żeby tam powiadomień ktoś nie dostał tego, że mu nie wyskoczył w wyszukiwarce i tak dalej, i tak dalej. Ja już te mechanizmy wszystkie znam, że mam w tym małym palcu, także już dobrze wiem, który film idzie, który film nie idzie. Także równie dobrze mógłbym sobie darować nagranie tego filmu, ale pomyślałem, że może jest to coś, z czym warto by się było podzielić po prostu z wami, żebyście wiedzieli, na jakich nie zasadach, nie wiem jak to powiedzieć, na jakich moralnościach my tutaj nagrywamy dla was te filmy. Ponieważ wielu było takich, którzy właśnie nagrywali jako, że wegan, a później gdzieś ktoś tam przyłapał w jakiejś restauracji, że gdzieś tam coś jedli mięsnego i było wielkie hello z tego, że oszukali tylu ludzi. Tego nam by się to raczej nie przydarzyło, bo po prostu nie jemy w jakichś restauracjach, to nam się praktycznie, że bardzo sporadycznie gdzieś tam zdarzało, może raz na rok, że gdzieś coś zjedliśmy, a mięso i tak zawsze kupowaliśmy, nawet jak byliśmy wegańsko, to i tak kupowaliśmy mięso, więc nawet jakby nas ktoś w sklepie zobaczył z tym mięsem, to i tak my je kupowaliśmy. Czemu? Bo mamy psy, koty i tak dalej i to też potrzebuje jeść. I oni nie są wegetarianami i im trzeba dać mięso. Po prostu, bo to się absolutnie nie sprawdzi na takiej diecie. Więc im trzeba było po prostu zawsze to mięso dać. Propos kota, właśnie tam jeden walczy. Próbuje się przedrzeć, gdzieś tam między drzewo mi wchodzi, stąd jakieś trzaski, które możecie gdzieś tam słyszeć w okolicy. Także, idzie i piesio. Chodź, Erys, chodź, się przywitasz, jakby żeś tu jest. Jest i piesio, aż mi telefon spadł. Na dworze mróz, jakby nie inaczej, musiał się w domu schować. Także, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, bo są teraz takie mrozy, także pilnujcie tam swoich zwierzaków, żeby na dworze nie zostawały czasem, żeby po prostu im też zimno nie było, bo to też są członkowie rodziny, więc jak jest naprawdę zimno, to warto albo bardzo dobrze zabezpieczyć, albo po prostu trzymajcie je w domu, bo teraz są takie właśnie mrozy, dość porządne. Tutaj u nas teraz jest -10, jak to tutaj do was nagrywam, także się zrobiło dość zimno. I pilnujcie po prostu tych zwierzaków na tym dworze, żeby wam nie pomarzły. Dobra, ja już nie przeciągam, także życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się.